Kiedy słyszymy o zarządzaniu emocjami, głównie przychodzi nam na myśl jakiś sposób na opanowanie się w sytuacjach, w których pojawiają się w nas duże emocjonalne incydenty, takie jak wybuchy złości, napady lęku czy głębokiego przygnębienia. W końcu są one widoczne na zewnątrz. My czujemy jakiś rodzaj silnego poruszenia, a nasze otoczenie również to odnotowuje, bo przecież trudno ukryć coś tak widocznego. Kiedy więc myślimy o kimś, on sobie nie radzi z emocjami, zazwyczaj mamy na myśli właśnie te momenty, w których jak na dłoni widać zmianę czyjegoś zachowania, samopoczucia czy też nastawienia. Przyjęło się więc uważać, że problem stanowią wyłącznie emocje silne. I to właśnie one powinny być przedmiotem umiejętności i technik ich pokonywania. A co z emocjami, których nie widać na zewnątrz? Tymi, które działają pod przykrywką dobrej miny, ukryte w stwierdzeniu nic się nie stało i które mają potężny wpływ na nasze zachowania i decyzje, mimo iż tak naprawdę bardzo niechętnie się do tego przyznajemy. Skoro ich nie widać, to przecież pewnie nie mogą być duże, a więc, tak przynajmniej zdajemy się myśleć, nie wymagają jakiejś specjalnej troski, korekty czy umiejętności zarządczych. Nie widzą ich też inni, więc można latami ukrywać ich istnienie. Można się do nich nie przyznać, wypierając je jako źródła naszych zachowań. Wtedy pojawia się koncept: nie, to nie emocje, ja już po prostu taka czy taki jestem. Tłumaczymy wówczas nasze zachowania cechami charakteru, osobowością, a tak naprawdę najchętniej jakimiś zewnętrznymi czynnikami. Tak jest po prostu łatwiej. Problem w tym, że to tylko iluzja, bo paradoksalnie to, że coś łatwiej nam zamieść pod dywan, wcale nie oznacza, że w naszym wewnętrznym domu udało się zaprowadzić ład i harmonię. Istnieje przecież cała masa tych małych, emocjonalnych okruszków, które mimo swojej skrytości potrafią bardzo poważnie namieszać nam w życiu. Wpływają na podejmowane przez nas decyzje, dokonywane wybory, jakość naszych relacji z innymi ludźmi oraz na cały nasz wewnętrzny, psychiczny dobrostan. I dzieje się tak zarówno w przypadku tych małych, emocjonalnych poruszeń, których jesteśmy świadomi, jak i tych, których sobie nie uświadamiamy. Na szczęście mechanizm działania emocji, sekwencyjność ich powstawania, czy emocjonalna reaktywność rządzą się identycznymi prawami, zarówno w przypadku dużych, emocjonalnych porwań, jak i małych, skrytych okruszków. A to oznacza, że zgłębiwszy wiedzę umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami, możemy być w stanie poradzić sobie zarówno z jednymi, jak i drugimi. Problem jednak nie leży w sposobach radzenia sobie z emocjami, ale głównie w przyznaniu samemu przed sobą, że opanowanie dużych, emocjonalnych poruszeń wcale nie oznacza jeszcze panowania nad małymi. Kiedy udaje nam się do tego przyznać, to droga do rzeczywistego, a nie jedynie deklaratywnego zarządzania emocjami zaczyna się przed nami otwierać. I od razu mówię, nie jest to łatwa droga. By nią podążać, trzeba postawić na niej wiele kroków, a pierwszym z nich jest zawsze świadomość. To ona stanowi warunek następujących po jej zaistnieniu możliwości operatywnych. Świadomość ta z jednej strony obejmuje wiedzę na temat tego, dlaczego w określonych sytuacjach zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, co nas porusza do takich zachowań i jakie mechanizmy współczesne czy atawistyczne są wówczas uruchamiane. Z drugiej strony świadomość ta musi objąć jeszcze teraźniejszą diagnostykę własnego emocjonalnego stanu, a ta z kolei polega na zaobserwowaniu różnicy pomiędzy naszym obecnym stanem, a tym, który moglibyśmy nazwać spoczynkowym, czyli takim, w którym w naszym systemie żadna emocja się nie pojawia. Z fizyki wiemy zaś, że w efekcie różnicy potencjałów powstaje napięcie, które dążąc do rozładowania ma energetyczną moc potrafiącą poruszyć całym systemem. Kiedy zaś potrafimy wykryć i zmierzyć to napięcie, dopiero wówczas pojawia się możliwość zadecydowania o sposobach jego rozładowania i uczynienia tego w taki sposób, by przy okazji nie ucierpieć i jednocześnie też nie wpłynąć na zmianę energetycznego potencjału naszego otoczenia. To jest moment, w którym uzyskujemy dostęp
do takiego operowania naszymi relacjami, by w efekcie powstawały silne, dwustronne, spełnione więzi oparte na pozytywnych filarach przyjaźni, zrozumienia, empatii, a nawet miłości. Sprawdza się to nie tylko w naszym życiu prywatnym, ale również w kontaktach zawodowych. Pojawia się nowa jakość życia, pozbawiona jakiejkolwiek emocjonalnej napinki. Powyższa perspektywa widzenia emocjonalnego świata oraz narzędzia i techniki zarządzania tym światem, które są tej perspektywy pochodną, stanowią zakres merytoryczny szkolenia VOD, które przygotowałem dla naszej fundacyjnej platformy szkoleń wideo. Zapraszam do skorzystania. Link do szkolenia zamieszczam pod filmem. Pozdrawiam.